Dzień dobry, witam kochani. Ażurowe lilie wodne. Proszę zobaczyć, jak pięknie wyglądają. Tu mają takie wstążki. Starałam się zrobić, żeby najbardziej upodobnić do takich naturalnych. Tutaj przywiązałam do gałązki świerku. Właśnie tą wstążeczką. Proszę zobaczyć. W obręczy też się pięknie prezentują. Pomysł i wzór na taką lilię jest mojego autorstwa i nie wyrażam zgody na rysowanie schematów i nagrywanie filmików. Lilie mogą być też różowe. Tu obrobiłam złotą nitką, a w środku pręciki. Pod koniec filmiku pokażę, jak je wykonać. Robiona jest z 3 części jednakowych, a listki to taki sam wzór jak tego kwiatu. Więc 4 części, jak ktoś chce z listkiem, to 4 części jednakowe. Samo wykonanie jest dosyć proste. 20 minut robię jedną tą część. Tylko później do wykończenia, no i do usztywniania to trzeba się trochę przyłożyć. Jeszcze pragnę podziękować za subskrypcje, lajki i komentarze. Bardzo mi pomagają w tworzeniu nowych wzorów i pokazywania w filmikach. Do usztywnienia używam takiej kuli styropianowej i ona ma 24 cm obwodu i takiego większego jajka styropianowego 19,5 cm obwodu, a wysokości ma 9 cm. Po to, żeby tutaj ta część była trochę taka mniejsza, tak jak tutaj pokazuję, żeby to podniosło się do góry i ładnie wyglądało. Zawijam najpierw tutaj taśmą izolacyjną, żeby wzmocnić, bo jak się kilka razy będzie wkuwać tą igiełką, to się może zrobić dziura. Tutaj wystarczy w tych częściach dookoła, także 2 razy. A podzielić na pół, tutaj to jest taka kreska i żeby równo potem naciągać. A wijam w takiej folii spożywczej. Tnę taki wąski pasek i zawijam. I ładnie tutaj przyklepię, żeby nic nie wystawało i wtedy nakładam gotową robótkę. I żeby te kwiatki były coraz wyżej, te części tych płatków, to mam tutaj takie kuleczki. To ma 2,5 cm średnicy. Przycinam tak, tu jest środek, to trochę tak niżej, żeby nie było ostrym nożem, żeby nie było za dużo, żeby nie było za wysoko. Panie używają to do wypełnienia główek od aniołków i z drugiej strony tak samo. Po prostu tak. A ta ma 2 cm. Troszeczkę jest mała, ale też może być. A to wystarczy tylko na pół przeciąć. Na koniec pokażę, jak ja to robię, przyklejając pistoletem na gorąco te części już usztywnione. Robótkę wykonuję z koronka muza 10
gdzie w 100 gramach jest 525 metrów. Szydełkiem 1,3 mm, a do zrobienia pręcików potrzebna jest taki żółty kordonek. Takimi liliami można zawiązywać prezenty na komunię, chrzciny, wesela. Różne ozdoby weselne też mogą być, a nawet do szampana. Jak się podobają, to chętnych zapraszam do wspólnego dziergania. Jedna część składa się z 8 rzędów. Zaczynamy od zrobienia łańcuszka z 7 oczek. Jeden, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. Wchodzę w pierwsze oczko tego łańcuszka i zamykam oczkiem ścisłym. Rząd pierwszy. 4 oczka łańcuszka. Ten pierwszy. 1, 2, 3, 4. Cały czas wchodzimy tutaj w to kółeczko i półsłupek. Teraz 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Kółeczko i półsłupek. 2, 3. Kółeczko i półsłupek. Mam tu 3 te łuki, jeszcze jeden. 1, 2, 3. W kółeczko i półsłupek. Teraz 5. ten łuk będzie taki łączony. 1 oczko łańcuszka. Raz nawijam na szydełko, wkuwam się tutaj w pierwsze oczko tego łańcuszka pierwszego i taki słupek ścisły. Jest to pierwszy rząd. Rząd drugi. W tym samym łuku półsłupek. I 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. W łuku. 2 półsłupki, to jest 1 półsłupek i drugi. I też 3 oczka łańcuszka. 3. I w następnym 2 półsłupki, to jest 1, tu jest drugi. W tym samym łuku. 1, 2, 3 oczka łańcuszka. W następnym też pierwszy i drugi półsłupek. Jeszcze tutaj 1 został. 1, 2, 3. W następnym łuku 2 półsłupki. I teraz 5. będzie łączony. 1 oczko łańcuszka. Nawijam raz na szydełko, wkuwam się tutaj w to oczko półsłupka. Na tym półsłupkiem. I też taki krótki słupek. I w tym samym łuku półsłupek. Mam 5 tych łuków. To jest pierwszy, drugi, trzeci, 4 i 5. Teraz będziemy robić 10 tych łuków. 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I teraz uwaga, bo tu były 2 półsłupki. I półsłupek tu był, bo to było łączenie. W środek, zaraz tu obok. I półsłupek. 1, 2, 3 oczka łańcuszka na ten łuk. Tu jest ten łuk w środek i półsłupek.
1, 2, 3 oczka łańcuszka. Tu są następne 2 półsłupki w środek i półsłupek. 1, 2, 3 włók, półsłupek. 1, 2, 3 i są następne tutaj 2 półsłupki, środek i półsłupek. 1, 2, 3 włók, półsłupek. 2, 3 środek między tymi półsłupkami, półsłupek i włók, półsłupek. 1, 2, 3 i jeszcze mamy tu następne 2 półsłupki w środek, półsłupek i też tylko raz przerabiam oczko i raz nawijam na szydełko i wkładam się tutaj w ten półsłupek i jest następny łuk. W sumie ma być ich 10. Był to rząd trzeci, teraz rząd czwarty. W tym łuku robimy półsłupek. Teraz 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4 i w każdym łuku półsłupek. 2, 3, 4 w każdym łuku i półsłupek. Tu spotykamy się przy początku, jak będziemy robić właśnie ten 10. łuk. Będziemy go łączyć. Mam zrobione już 9 tych łuków i 10. To było 4 oczka łańcuszka. Teraz ten łuk, teraz 2 oczka łańcuszka. Raz nawijam na szydełko, bo on i tak, ten łuk będzie większy. Wkuwam się tutaj w ten słupek, w ten półsłupek i słupek teraz. I w tym samym łuku półsłupek. Był to rząd czwarty. Rząd piąty to jest ten rząd. Tu są słupki 5 w każdym łuku. 5 słupków podwójnych. 5. rząd. 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Robię dosyć luźno. 2 razy nawijam na szydełko, wchodzę w następny łuk i robię ten podwójny słupek na długość tego łańcuszka. I następny słupek w tym samym łuku. I następny w tym samym łuku. I następny. I jeszcze jeden w tym samym łuku. I 3 oczka łańcuszka. 3 do następnego łuku i półsłupek. Ktoś powie, że tu ściąga, ale tak ma być, bo tutaj będzie i tak wyciągnięte. 3 oczka łańcuszka też. I w następnym łuku też 5 słupków na długość łańcuszka. Mam już 2. 3. słupek. 4. i 5. I 3 oczka łańcuszka. Następny łuk i półsłupek. I 3 oczka łańcuszka. I w następny łuk też 5
słupków podwójnych. Spotykamy się tutaj na początku. Mam zrobione. Tu jest 3 oczka łańcuszka. Tu początek tego rzędu. Wchodzę w oczko tego półsłupka i zamykam oczkiem tutaj ścisłym. I też 3 oczka łańcuszka. Jest to rząd 6. 1, 2, 3. I teraz tak, umawiamy się, że nie będę mówiła, że w słupek pierwszy, drugi, trzeci czy coś, tylko tu jest słupek, a tu oczko. Tu oczko, tu oczko, tu oczko, tu oczko i tu oczko. Tak będę mówiła. I wkuwam się właśnie tutaj w to oczko, bo to był łańcuszek. Nawijam raz na szydełko i w to oczko. W następnym 2 słupki. I w następnym też 2 słupki. Jeden i drugi. I w następnym 2 słupki. I jeszcze tu mi jedno zostało. 1 słupek. Tu był 1 z tej strony i z tej strony, po drugiej stronie też 1 słupek. I 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Wchodzę w środek tego półsłupka i półsłupek i 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I tak jak było tutaj na początku, też tutaj w to oczko. Tu jest łańcuszek. To jest 1, 2, to było w trzecie oczko tego łańcuszka. Słupek. 1 słupek. 2 słupki w następnym oczku. Może to nie fachowo, ale jest mi tak po prostu wygodnie. I 2 słupki w następnym oczku. I 2 słupki w następnym. I 1 słupek w tym ostatnim. I 3 oczka łańcuszka. I też w środek tego półsłupka i półsłupek. I 3 oczka łańcuszka. I tak wykonujemy następne te 3 płatki. Ja już zrobiłam. I 3 oczka łańcuszka. I teraz tu był początek. Tu było oczko ścisłe, ale tu były na dole 2 półsłupki. To w środek, niżej. I półsłupek. Teraz 2 oczka łańcuszka. 1, 2. Jest to rząd 7. To jest ten rząd już. Potem tylko się będzie obrobiało półsłupkami. 2 oczka łańcuszka. I tak jak się umawiałam, tu był łańcuszek i tu jest oczko. Tu słupek, tu oczko.
Raz nawijam na szydełko i słupek. W następnym oczku, tu oczko, tu oczko, tu oczko, tu oczko i tak dalej. W następnym oczku 2 słupki. Pierwszy i drugi. Teraz podwójne słupki w tych następnych oczkach. Pierwszy w tym samym oczku i drugi podwójny w tym samym oczku. I też następne 2 słupki podwójne w następnym oczku. I tylko jeden raz na środku przerabiam to oczko. Nie na oczko łańcuszka. Inaczej. 2 razy nawijam na szydełko i w następnym oczku też 2 słupki podwójne. Pierwszy i drugi. I następne 2 podwójne słupki w następnym oczku. Pierwszy i drugi. W następnym oczku 2 słupki pojedyncze. Tak jak było tutaj na początku. I zostało tutaj to ostatnie oczko, to 1 słupek. I też 2 oczka łańcuszka. A po to dlatego, żeby na boki rozciągnąć ten płatek. Bo i tak będzie usztywniany na kuli albo na jaju. Jest wystarczająco. Wkładam się w środek i zamykam oczkiem, znaczy się i półsłupek. I 2 oczka łańcuszka. Słupek tu w tym pierwszym oczku. Dwa słupki w następnym. Dwa podwójne w następnym oczku. Tak robimy te wszystkie płatki. I 2 następne w następnym oczku, 2 słupki podwójne. Pierwszy, drugi, 1 oczko łańcuszka i 2 słupki w następnym oczku. Jeszcze 1. I tak obrabiamy te wszystkie płatki. W tym oczku też będą 2 słupki podwójne, potem w następnym 2 słupki i w tym ostatni 1 słupek, 2 oczka łańcuszka, środek pół słupka i pół słupek, 2 oczka łańcuszka i tak dookoła. Spotykamy się na początku tego rzędu. Ja już mam zrobione. 2 oczka łańcuszka, to mam 1 zrobione, drugie i też środeczek tego półsłupka i półsłupek. Teraz obrabiamy tylko te płatki półsłupkami. Jest to rząd ostatni 8. 2 oczka łańcuszka też. I tu żeśmy się wkuwali poprzednio tutaj w to oczko, tu jest słupek. No to teraz w to drugie oczko i półsłupek. Ma być ich 7. 1, drugi. Jak ktoś chce inną nitką, to już tutaj sobie zmienia. Drugi, trzeci,
4, 5, 6 i 7. Tu w środku, gdzie było jedno oczko łańcuszka. I 7 półsłupek. I teraz tą stronę też w środek. Tutaj tego, gdzie był ten jeden półsłupek, to 1, drugi, 3, 4, 5, 6 i 7. Cały czas powtarzam, że robię bardzo luźno. I 2 oczka łańcuszka. Teraz już nie robimy słupki, tylko wchodzimy tutaj w ten półsłupek i oczko ścisłe. I 2 oczka łańcuszka. I tak jak było tutaj obrabiany ten płatek, to też tutaj. Tu jest to oczko, co żeśmy poprzednio. Tu w to i półsłupek. I ma być ich 7. I w drodze powrotnej tutaj też 7. Ja już obrobiłam. Mam tu 2 oczka łańcuszka. Wchodzę w środek i zamykam oczkiem ścisłym. Tu jeszcze dla bezpieczeństwa raz przerobię. Ucinam nitkę. Ja jej nie chowam. Później po usztywnieniu i tak ucinam. I jest wtedy dobrze. Jest zrobiona pierwsza część. Wszystkie 3 części robimy w ten sam sposób. Jeżeli ktoś robi bardzo ściśle, to może sobie wziąć trochę grubsze szydełko. Usztywniam włódzę i do ilości, jaka zmieści się do tej zakrętki, wsypuję 2 takie porządne łyżeczki cukru. Jak się rozmięknie, wtedy wkładam, moczę trochę, poleży, nie za bardzo wyciskam i nakładam na prawidełka. Trochę dłużej schnie, ale jest śnieżno-biały wtedy ten kwiat. 2 części usztywniam na tej kuli. I tak na równo tutaj jest środeczek tego płatka, gdzie były 2 półsłupki tu. I tu musi dojść też tak do środka. I tak dookoła. Tu się cukier sypie. Ale się potem szczoteczką wszystko. O, i tak usztywniamy. Tu jeszcze takie 4 sobie wkułam. Robię taki stojak, taki, żeby nie kłaść na czymś tam bezpośrednio, tylko tak ładnie sobie tu wysycha. I teraz tu mam już wyschnięte i pokażę, jak to szybko, fajnie schodzi. I można kilka razy na tym usztywniać. Proszę, już jest. I tu już jest gotowe. Troszeczkę musimy tak porozciągać tą robótkę, żeby ona nabrała. Nitki ucinam, jak mówiłam, na końcu. Już układam sobie. Jest jedna część. Trzecią część usztywniam właśnie na tym jaju. Tutaj na tej grubszej części. Igły te wypaciane trochę tym cukrem zdjęłam, rozwijam i już jest gotowe. Szczoteczką w środku można trochę wyczyścić te błonki i też troszeczkę tak muszę tutaj porozciągać. O. Są 3 części gotowe. Te listki, jak ktoś chce zrobić, to tak samo jak już mówiłam, ten sam wzór i usztywniam na płasko. Pręciki. Tekturka 2 cm gdzieś wysoka,
nawinęłam żółtą nitką. Ile tam kto chce. Tutaj troszeczkę kleju wikolu zawiązuję lekko. Później i tak ściągnę za chwileczkę mocniej. Przecinam. Na razie tak wygląda. Teraz mocniej ściągnę. Kładę na jakąś folię. Nie mam tutaj. I pędzelkiem smaruję. Ługa na pół z wikolem. Mocno ze wszystkich stron. I z tej. Jak już wyschnie, to wtedy grzebieniem tak trochę zrobię i nożyczkami wyrównuję, tak jak tutaj mam zrobione. Przez to najszerszą część przyciągnęłam wstążkę, bo będę przylepiała teraz ten styropian. Ale jak ktoś nie chce, to nie musi, ale wtedy będzie ta lilia płaska. O, w ten sposób by wyglądała. Ucięłam sobie z tej kuleczki takie dwa. Jak się komuś szerzej utnie, to może przydusić. Tyle mi zostało ze środka. I będę teraz lepić. Klejem, żeby się nie poparzyć, tylko można bezpośrednio, ale się boję, bo to są takie ażurowa tam i może na tym klejem się poparzyć. I przyklejamy na środeczek. Mocno przyduszamy. Nawet ładnie wygląda, bo wcale nie widać, że to styropian. Już mamy przytrzymać, już mamy jedną część. Teraz bezpośrednio tutaj. Też tak dookoła. W środku trochę więcej. I tak, żeby było na zmianę. Raz te płatki w środek. I też przytrzymujemy trochę. Każdy o tym wie. Trochę wyschnie. Może ja za szybko tu robię. Jeszcze tutaj troszeczkę, póki jest tam to ciepło. Wtedy padło następne tutaj. I mocno przyduszamy. Się nabrudziło. Jak już wyschnie trochę, to wtedy tą część też i środeczek już mam. I tą ostatnią taką z tego jaja też tak na przemian. I już jest. I też należy przydusić po bokach, żeby się nie poparzyć. O tak. Nie wiem, czy mi tu równo wyszło, ale raczej tak. Jak już mamy wyschnięte, wtedy przyklejamy te pręciki. Tutaj utnę tą nitkę, bo ona już jest
niepotrzebne. Chyba trzyma. I przyklejam też wtedy tą, może tak lepiej będzie. O. I do środeczka. Przytrzymujemy i wtedy już wszystko pasuje. Jest zrobione. Lilia jest zrobiona. Może tak zostać, a jak ktoś chce z listkami, to ja też przeciągnęłam tak tą wstążkę i zawiążę. Też, żeby tutaj te na przemian szły z tymi płatkami. Tak ucelować trzeba. O, jeszcze raz i jest gotowa. Było trochę pracy, ale efekt jest. Jak Państwo wykonacie taką lilię i będziecie pokazywać w internecie, to bardzo proszę o wskazanie autora. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.